Hej, cześć i czołem! Witamy Tomasza. Cześć. Tomasz jest użytkownikiem takiego zestawu ciuchów, który nazywa się Exegal i pochodzi od skandynawskiego producenta, jakim jest Ruka. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak sprawuje się laminat z najwyższej półki w codziennym użytkowaniu, to oglądajcie. Pytanie pierwsze. Jaka jest Twoja historia motocyklowa? Jak to się zaczęło? Czy urodziłeś się już i w kolebce powiedziałeś: mamo, ja będę jeździł motocyklami? Prawda jest taka, że mama miała w tym udział, o dziwo. Któregoś razu przyniosła do domu historię, że jakaś tam koleżanka, córka koleżanki zrobiła sobie jakiś kurs czegoś, czemu ja sobie jakiegoś kursu może bym nie zrobił. I ja wtedy stwierdziłem, że to jest bardzo dobry pomysł, zrobię sobie kurs na prawo jazdy kategorii A. I tak w 2011 roku zrobiłem prawko na motocykl i kupiłem pierwszy motocykl, notabene kilka dni przed odbiorem blankietu. Nie jeździłem bez kwitów, także wszystko było zgodnie ze sztuką. Także już 14 sezonów. I pierwszy motocykl, jaki towarzyszył Ci w tej pięknej podróży, to był motocykl marki Suzuki. Tak, marki Suzuki to był model GS500, bardzo powszechnie użytkowany jako pierwszy motocykl do nauki. Niedługo po tym, czyli tak z rok, może dwa, zapragnąłem już zmiany, bo wiadomo, ten motocykl jest fajny, ale szybko się z nim człowiek oswaja. Ładnie powiedziane. Tak. I jako następny również szeroko polecany motocykl do turystyki, bo turystyka była takim moim głównym i jest nadal głównym celem, czyli Suzuki V-Strom. No ale zeszło mi do 2021 roku, zanim wreszcie zrealizowałem ten plan i od 2021 roku jeżdżę bieżącą generacją V-Stroma. I teraz bardzo ważne pytanie, ponieważ słowo turystyka dla wielu oglądających znaczy różne rzeczy. Dla niektórych jest to raz w roku wyjazd na Mazury, dla niektórych jest to wyjazd do Portugalii, Grecji, Hiszpanii na raz. A czym dla Ciebie to słowo jest? Dla mnie to są długie wycieczki, wielodniowe, jak najczęściej, oczywiście w miarę możliwości, ale również przejażdżki takie wokół komina typu 50-100 km. Niekoniecznie codzienna jazda do pracy, głównie z uwagi na to, że jest dużo czynności dookoła, typu ubieranie, przygotowanie do jazdy, czasami tam wypięcie motocykla z różnych łańcuchów było jeszcze w dawniejszych czasach, więc to dokładało na tyle czasu, że przestało mieć to uzasadnienie, ale przejażdżki wszelkiego rodzaju, dłuższe, krótsze, a najlepiej jak najdłuższe, jak najdalej, jak najdłużej i po jak najbardziej atrakcyjnych dla motocyklistów drogach. Żeby zrozumieć, jak skończyła się Twoja przygoda, się nie skończyła, tylko dobiegła do etapu kurtki laminowanej Gore-Texem, muszę się dowiedzieć od Ciebie i myślę, że dla naszych oglądających też jest to istotne, jak wyglądała Twoja ewolucja ciuchowa, bo motocyklowa już rozumiem, wiem, że stawiasz przed ciuchami i przed swoim motocyklem wyzwania, które jeżeli wjeżdżasz na kilka dni, to pogoda nie odstrasza Cię, więc musisz być przygotowany na każde warunki. Więc DL jako pojazd, który jest w stanie pojechać zawsze, wszędzie i nawet powiem więcej, jest to motocykl, który w moim odczuciu jest pojazdem, który jeszcze dodatkowo nie onieśmiela, bo jego oddawanie mocy, jego geometria jest na tyle przyjazna, że rzeczywiście on pojedzie i na szutrze, i po asfalcie, i nawet jeżeli będzie bardzo padało, to nie obrzyga Cię wodą od dołu, od stóp do głów, tak jak robi to na przykład Ducati. Ale wracając do głównego tematu, historia z ciuchami. Motocyklista kupuje pierwsze ciuchy. Tak, pierwsze ciuchy oczywiście były mocno uzależnione od budżetu, który nie był wtedy jeszcze spektakularny. To był zestaw Seki, świeżo wtedy na rynku, jeżeli dobrze pamiętam, bo w 11 to oni chyba jakoś niedawno się pojawili. Nie pamiętam dokładnie modelu, ale to chyba kurtka była Motaro, spodnie chyba jakieś inne. Zestaw turystyczny, to już był zestaw turystyczny, trójwarstwowy z membraną wewnętrzną i ociepleniem. I muszę przyznać, że poza jakimiś mankamentami takimi jakościowymi, typu tu gdzieś szef puścił, to jakiś żeb się urwał czy coś, to tamte ciuchy działały całkiem dobrze i się sprawdzały. Natomiast wtedy ta turystyka jeszcze nie była taka spektakularna. Apetyt rósł. Tak, ta turystyka się zaczęła na dobre, kiedy kupiłem DL-a. I zbiegło się to w czasie ze zmianą stroju na Shima Hero pierwszej generacji.
No, natomiast jak zacząłem jeździć więcej, to chciałem też, żeby ten sezon trwał dłużej. No ba. Czyli najlepiej się nie kończył. I tutaj niestety to jest moja subiektywna ocena, bo słyszałem wiele opinii użytkowników, że Hero jest dla nich strojem uniwersalnym na każdą pogodę. W nim jest po prostu zimno. No właśnie, to też jest istotne, że wybierając ciuchy motocyklowe, jak i motocykl, musimy się sugerować nie zdaniem milionów ludzi, tylko własnym doświadczeniem, Dokładnie. które trzeba zdobyć w jakiś sposób. I my w swoich filmach staramy się też przedstawić i ciuchy, i motocykle tak, że jest to nasze subiektywne zdanie, ponieważ to, jak czujemy temperaturę, jak czujemy prędkość i jak bardzo dla nas wyważenie motocykla ma znaczenie, jak bardzo ilość wody, którą jesteśmy gotowi jakby pokonać dystans. 6 godzin jadąc w deszczu, nie każdy lubi takie rzeczy, a sezon motocyklowy dla niektórych trwa 3 miesiące, a dla niektórych trwa, nie wiem, 9 miesięcy, a są tacy, co potrafią i 12. Więc jeśli chcemy przedłużać sezon i jeśli jesteśmy postacią, która lubi jednak, jak jest ciepło, to taka uniwersalność ciuchów, bo chyba do tego dążymy, ona się tak nie do końca sprawdza. No tak, ja tutaj głównym czynnikiem była kwestia zaadresowania tej potrzeby jazdy w chłodniejszych warunkach, bo nie było problemu jazdy latem, czy wiosną, czy jesienią, powiedzmy, jak jeszcze te temperatury były tam powyżej 15 stopni, załóżmy. Więc zadaniem było zaadresowanie tych niższych temperatur. No i jedziemy w złą pogodę. Tak, w złą pogodę. W niską temperaturę. Tutaj akurat takim, powiedzmy, ubocznym skutkiem, aczkolwiek by design, tutaj jeżeli chodzi o laminat, jest też kwestia tej gotowości na każdą pogodę, którą dostajemy tutaj w pakiecie i nie musimy na siebie już nic zakładać, to pewnie jeszcze o tym powiemy, natomiast ponieważ zestaw Hero niekoniecznie sprawdzał się w te chłodniejsze dni, pierwszą próbą była grzana kamizelka, która nie do końca też leżała tak, jakbym chciał, więc koniec końców skończyłem z zestawem Ruka Exegal, który tu od razu zaspoiluję, że faktycznie robi robotę w chłodne dni. Także ważne jest też to, żebyście mieli świadomość tego, że dobierając ciuchy, kiedy już zaczniecie się rozwijać jako motocyklista, dojdziecie do takiego punktu, w którym Tomasz już się znalazł, my się też znaleźliśmy i być może będzie Wam dane stanąć przed tym Rubikonem, który albo pokonacie, albo zostaniecie po tej stronie jakby przed zmiany. Jeśli rzeczywiście chcecie mieć sezon komfortowy termicznie i bezpieczny, co za tym idzie, nie chcecie myśleć o ciuchu motocyklowym, który Was wkurza albo Was upośledza w jakiś sposób, to lato to jest jedna część sezonu i tam ciuchy motocyklowe powinny być ultra przewiewne, dając Wam komfort i możliwość odprowadzania wilgoci, która będzie się wydobywała z Was w ilości absurdalnej. I jeśli dochodzi do punktu, kiedy chcecie przedłużyć sobie sezon i chcecie, żeby kurtka była raczej na tą temperatury poniżej tam na 100 stopni, to w mojej ocenie również laminat tu wchodzi, cały na biało i jest to rozwiązanie, które z punktu widzenia fizyki daje nam po pierwsze, tak jak wspomniałeś, gotowość na każdą sytuację, ponieważ zawsze mamy na sobie membranę. W tym przypadku jest to Gore-Tex. Laminować membrany można już różne, więc nie musi to być akurat Gore-Tex, ale w przypadku Gore-Texu mamy też najwyższe parametry i mamy na tyle silną gwarancję, że ona jakby jest wliczona w tą cenę, ponieważ to nie są tanie rzeczy. Jesteśmy zawsze wodoodporni. Tu dodatkowo przy wykorzystaniu suwaków, które, bo to też jest istotne, żebyście wiedzieli, że suwaki mogą być bardziej lub mniej wodoodporne. Suwaki, które stosuje Ruka, dają gwarancję wodoodporności i nie jest potrzebna żadna patka zewnętrzna przy tej kurtce. Ona ma tylko wewnętrzną taką zakładkę, która powstrzymuje wodę przed wtargnięciem, jeżeli w ogóle się wydarzy, ale zaraz będziecie mieli świadectwo nosiciela, który pewnie opowie, jakie tutaj cyrki z wodą się działy, ale mamy możliwość otwarcia wentylacji w wielu punktach tego produktu, zarówno kurtki, jak i spodni, i te suwaki nie przecinają tylko materiału do głębokości membrany, one przecinają również membranę, czyli jesteśmy w stanie z tej kurtki zrobić produkt, który będzie wypełniał się powietrzem. Nie mówimy już tutaj o jakimś huraganie, tak jak w przypadku meszowych kurtek, gdzie ilość wiatru na zewnątrz równa się ilości wiatru wewnątrz, ale dzięki temu, że kurtka wypełni się powietrzem, będziemy mieli odczucie zdecydowanie niższej temperatury, znaczy możemy się lekko schłodzić i odprowadzić wilgoć ze środka, bo tak naprawdę tym nośnikiem temperatury w złą pogodę jest wilgoć. Jeżeli jedziemy w mokrej szmacie, to nawet jeżeli na nią założymy sobie Gore-Tex, to nadal będzie nam strasznie zimno, bo Gore-Tex jako taki nie grzeje.
On tylko powstrzymuje wiatr i wodę. Ale żeby nie przedłużać i żeby nie zająć całego show, to opowiedz nam teraz, proszę, swoją opinię. Tak, to już wiemy, jak doszło do tego, że nabyłem te ciuchy. Ja bym jeszcze zaczął może od tego, dla kogo są te ciuchy, tak? Bo nie są dla każdego. Przede wszystkim według mnie najlepiej się sprawdzają właśnie w długich wyjazdach, gdzie cenimy sobie komfort zarówno termiczny, jak i deszczowy, nie wiem jak go lepiej nazwać, ale też komfort psychiczny, bo moje doświadczenia z kurtkami trójwarstwowymi, czy odzieżą trójwarstwową, zwłaszcza taką, która nie ma możliwości założenia membrany na wierzch, są niestety takie, że jak spadnie na nas deszcz niespodziewany bądź spodziewany, ale jednak się nie zatrzymamy wcześniej i nie uzbroimy w te membrany, to kończymy przemoknięci, bo materiał jednak nabiera tej wody i potem nawet jeżeli się ubierzemy w membranę czy jakąkolwiek inną zewnętrzną, wewnętrzną ceratę, to jesteśmy mokrzy cały czas. I wszystkie rzeczy, które były w kurtce, w kieszeniach, które nie były wodoodporne, też są mokre. I więc tutaj taką, myślę, główną zaletą jest to, że po prostu możemy, nawet jak ten deszcz zacznie padać, to po prostu się zatrzymamy, zamkniemy sobie tylko wentylację, a jeżeli już w ogóle wiemy o tym, że będzie padał i uzbroimy się w to przed wyjazdem, w szczególności jeżeli chodzi o wentylację na plecach, której zapięcie wymaga albo osób trzecich, albo zdjęcia kurtki, no chyba że ktoś ma naprawdę zdolności akrobatyczne do tego, żeby zrobić to samemu, no to jest kurtka pancerna, bym powiedział. Znaczy odzież w ogóle, cały zestaw jest pancerny i przy rozsądnym użytkowaniu w deszczu, tak enigmatycznie na razie to ujmę, myślę jest absolutnie wodoodporny. Doświadczyłem nierozsądnego użytku w warunkach bardzo niesprzyjających, to znaczy przy bardzo dużej burzy, przy dużej prędkości, bo to było około 100 na godzinę na ekspresówce i przy niezachowaniu wszystkich tych porad, które sam przed chwilą powiedziałem, czyli miałem otwarte plecy, wentylację na plecach, nie założyłem kołnierza przeciwdeszczowego, to w tych miejscach woda faktycznie się dostała, ale no to nie jest wina Gore-Texu ani błędnego projektu kurtki, tylko wina wkładki mięsnej w tym przypadku. Tak jest. No tutaj ten białkowy wkład element nie zadziałał tak jak powinien, dokładnie. ale to jest absolutnie normalne, że jeżeli używamy produktu niezgodnie z instrukcją, to nie możemy się spodziewać, że on będzie nam spełniał obietnicę, którą producent dał. Dokładnie. Wszystko jest dla ludzi, którzy są bardzo świadomi. Pytanie, które muszę Ci zadać, to jest to, jak ciężkie warunki udało Ci się przed tym zestawem postawić i jak on im sprostał? Najtrudniejsze, jeżeli chodzi o temperaturę, to były w zasadzie temperatury lekko powyżej zera, +1, +2 stopnie, gdzie kilkudziesięciokilometrowe przejażdżki, bo nie miałem okazji jechać dłuższej wycieczki w takich temperaturach, to było tam 50 do 100 km myślę. Absolutnie w obszarze działania tej odzieży nie mam absolutnie zarzutu. W ocieplenie z Outlastu to jest kosmos, dosłownie i w przenośni. Tak, technologia wynaleziona dla nas. Dla NASA, dokładnie, i naprawdę robi robotę. Tutaj to nie jest sponsorowana opinia, to ja potwierdzam, że to naprawdę jest, działa cuda, tak? Zwłaszcza po przesiadce z produktów, które przy już dużo wyższych temperaturach nie ogarniały, tak tutaj jest po prostu kosmos. Drobny stop. Ja bym chciał tylko dla tych, którzy jeszcze nie za bardzo abla Outlast, to Outlast, jak już powiedzieliśmy, został wynaleziony dla astronautów. Chodzi o to, że jest to materiał, który przy bardzo małej gęstości, przy strukturze, która jest właściwie termoaktywną bielizną, bo można zrobić termoaktywną bieliznę z Outlastu, a tutaj mamy ocieplenie. Jest to materiał, który do pewnego stopnia działa tak. Nagrzewa się od naszej temperatury ciała i potem w momencie, kiedy ta temperatura zewnętrzna ulega pogorszeniu, on oddaje tą temperaturę do zewnątrz. Tak jak, działa trochę tak jak bufor termiczny. To nie jest perpetuum mobile i jeżeli nastąpi taka niska temperatura lub taka ekspozycja długa, że on wytraci całą swoją temperaturę, natomiast trwa to na tyle długo, że ten komfort jest zachowany naprawdę, no tak, że mi też wystarcza, bo korzystam z bielizny i też mam kurtkę Rookie i jakby rozumiem tą technologię, ona jest fantastyczna. Ma zasadniczo jedną wadę, bo my tutaj o wadach też mówimy. Outlast nie sprawdza się w sporcie, ponieważ kiedy stanie się mokry, ta jego właściwość termiczna jest już zaburzona, wręcz upośledzona i on przestaje funkcjonować. Ale tak jak wspomnieliśmy, kurtka, którą tutaj mamy przed sobą, jest raczej przygotowana na ten okres gorszej pogody i w momencie, kiedy temperatury na zewnątrz będą dużo niższe niż temperatura naszego ciała, to ten produkt jest w stanie tą wilgoć bardzo szybko odprowadzać, bo taka jest między innymi ideologia Outlastu.
połączeniu z Gore-Texem, który dubluje tą wartość i dzięki temu nie jedziemy w mokrej szmacie. Chyba że nosiciel tego produktu wpadnie na genialny pomysł w cudzysłowiu i będzie jeździł w bawełnianym t-shircie. I to też jest bardzo ważne. Tak, nie próbowałem tego, ale wiem z dawniejszych lat, kiedy jeszcze blizna termoaktywna nie była na mojej liście akcesoriów, że tak, to nie jest dobry pomysł. Także tutaj temperaturowo, tak jak mówię, lekko powyżej zera, pod warunkiem, że wcześniej było dużo więcej powyżej, żeby nam nie przymarzło nic na drodze, bo to się robi niebezpiecznie. Jeżeli chodzi o deszcz, to chyba takim najtrudniejszym testem to był około 4 godziny jazdy w... No to nie była ulewa, to był taki jednostajny, nie mrzawka, coś pomiędzy mrzawką a ulewą. Taki po prostu stabilny deszcz, duże krople, nie tam jak... Także bym powiedział, że taka górna granica rozsądku, żeby w ogóle jechać bez dużego przymusu i żeby jeszcze jakaś była przyjemność i absolutnie nie było mowy o tym, że... tak, żeby tu cokolwiek puściło. Wspomniana podróż nierozsądna ekspresówką przez 2 godziny w burzy ciągłej, tak, to zaznaczam, 2 godziny ciągłego, ulewnego deszczu, no pokonało tą kurtkę w tych miejscach, gdzie musiało pokonać, tak. Natomiast wszędzie indziej było sucho. Jakieś tam pojedyncze ulewy, gdzieś kilkunastominutowe też się trafiały, ale no to jest kwestia tylko zatrzymania się, zasunięcia wentylacji i jedziemy dalej. Teraz przeszedłbym szybko przez samą kurtkę, żeby wykazać jej specjalne zdolności dotyczące deszczu, jak ona sobie z tym radzi, bo jest tu sporo takich smaczków, które producent dodaje jako wartość dodaną i jedną z pierwszych istotnych rzeczy jest konstrukcja mankietu. Jak zwrócicie uwagę, suwak nie przecina się razem z rzepem, czyli raz zapinamy defaultowo sobie rzep na ręku, sprawdzamy, czy nam ta szerokość odpowiada i potem operując tylko suwakiem otwieramy i zamykamy kurtkę. Nie musimy za każdym razem tego rzepu poprawiać, ale nie to jest wodoodporną zaletą. Ale dzięki tej konstrukcji można zastosować drugi wewnętrzny mankiet, który jest wodoodporny i możemy zamknąć klosz, mankiet rękawicy pod kurtką. I wtedy nie następuje takie zjawisko jak spływająca woda dostająca się do mankietu rękawicy. Dokładnie. Fantastyczne rozwiązanie. Liczę na to, że wielu producentów będzie prędzej czy później dublowało tą technologię, ponieważ ona po prostu działa. Tak. Ja tutaj tylko dodam 2 uwagi. Jedna to jest to, że ten mankiet przy użytkowaniu z rękawicami z krótkimi rękawicami jest nadmiarowy. Może nie przeszkadza, ale jest nadmiarowy, zwłaszcza jak jest cieplej. Mogłoby go nie być, jak jest cieplej i nie pada, tak? To mogłoby go nie być, więc gdyby technologicznie dało się to zrobić w formie wypinanej, pewnie byłby to jeszcze dodatkowy atut, ale tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w środku, którą spotkałem ja osobiście tylko w jeszcze jednym produkcie. Otóż podpinka jest wpinana na guziczki z kodowaniem kolorami. Tak? Jest guziczek czarny i guziczek czerwony, co mega ułatwia odnalezienie orientacji tego rękawa po tym, jak się go już tam do kurtki wprowadzi, bo tak, wielu producentów po prostu stosuje 2 guziki, ale potem się okazuje, że rękaw jest 2 razy skręcony i trzeba to wypinać jeszcze i wpinać ponownie, tak? Więc to jest taki drobiazg, ale i chyba nie kosztuje wiele, a jednak ułatwia zasadniczo, także... Drugą fajnym rozwiązaniem drugim jest kołnierz, tak, który jest schowany w defaultowym kołnierzu na napę. Kołnierz nie dość, że fluo, to jakby ma jakieś wartości dodane, to dodatkowo ma konstrukcję, która ułatwia zapięcie pod szyją. No, często zdarza się, że kiedy jedziemy motocyklem w deszczu, to woda kapiąca z kasku dostaje nam się do wnętrza kurtki i dzięki temu rozwiązaniu ten proces jest na pewno bardzo utrudniony. Tak, tu jest taki dodatkowe akcesorium. Przewlekamy sobie pasek od kasku
przez to ucho i wtedy ten kołnierz trzyma się w tym miejscu dokładnie na środku, gdzie ma się trzymać. Z jego zapinaniem trzeba mieć troszeczkę zdolności akrobatycznych, bo jednak to zapięcie jest bardzo z tyłu, z lewej strony, ale to nie jest istotne, bo ono jest na tyle szerokie, że spokojnie jakkolwiek go nie zapniemy, to i tak robi robotę. Rzeczą, którą można było poddać pod wątpliwość, jest niewypinalność. Tak. Z drugiej strony my jako Motosapiens mamy w doświadczeniu własnym to, że kiedy jest wypinalny, to się go gubi. Tak, zdaję sobie sprawę. To no jak ze wszystkim. Jeżeli nie używamy, to pewnie byśmy tego nie chcieli, ale tutaj nadrzędnym przesłaniem jest to, żebyśmy byli w gotowości, więc jest zawsze pod ręką. Ale tak, przez to, że jest niewypinalny, to ten kołnierz ze schowanym tym kołnierzem przeciwdeszczowym jest troszeczkę gruby. Nie jest to niewygodne, ale wyczuwalne. Trzecią i taką cechą, której nie zobaczycie prawdopodobnie w wielu innych produktach, są stringi. Jeśli wpadniecie na pomysł, że będziecie korzystać z tego produktu nie przypinając kurtki ze spodniami tym suwakiem, a chcecie mieć gwarancję, że kurtka nie wjedzie Wam do góry i nie rozszczelni układu lub w momencie upadku nie podjedzie Wam na głowę, to Róbka w wielu swoich produktach, głównie w kurtkach, wyprodukowała stringi. To wkładamy sobie pomiędzy nogi, wracamy do tej, która nas interesuje, lubki. Wracamy do tej lubki i zapinamy. I dzięki temu powstaje nam taka forma połączenia kurtki z naszym ciałem, żeby ona po prostu się nie podwijała. Rozwiązanie wbrew pozorom wcale nie jest niewygodne. Panowie pewnie nie macie zbyt wiele doświadczenia ze stringami, ale miliony kobiet sobie z tym radzi, jakoś nie narzekają. A jest to tylko chwilowe, kiedy pada deszcz albo z jakiegoś powodu macie spodnie, które nie są kompatybilne z tym suwakiem, a chcecie skorzystać z dobrodziejstw kurtki, to można skorzystać z tego rozwiązania. Działa! Dzięki Krzyśkowi od dziś o tym wiem. Ok, jeśli chodzi o spodnie, bo na chwilę przejdę do spodni, to spodnie w swej okazałości dysponują szelkami, które też są w bardzo prosty sposób odpinane, ale na czym ja bym chciał się skupić, to jest ta piękna nogawka. Jak widzicie, jest ona na tyle duża, że jakby się człowiek uparł, to pasuje na głowę w sumie. A rzep, który jest na tyle duży, że można tu zmieścić każdy rodzaj buta, zapiąć go bardzo długim suwakiem, który sięga właściwie do kolana. Ta napka też nam nie będzie fruwać, ale też o kurce jak będziemy mówić, to też o tej napce możemy wspomnieć. A to jak lekcja jest odrobiona, to jest to, że kiedy zakładamy duże buty, to bardzo często ta cała wkładka ocieplająca nam się tutaj brzydko układa i powoduje jakieś komplikacje. Zwróćcie uwagę, gdzie zaczyna się ocieplenie i ile części nogawki jest zupełnie swobodnej. No i to jest pytanie, jak często, jak bardzo potrzebujemy, żeby ocieplenie grzało nam buty? Tak, tym bardziej, że zazwyczaj podejrzewam będziemy jeździć w wysokich butach turystycznych, które już same sobą trochę tego grzania dają, tak? Więc tutaj odpowiedź brzmi pewnie, że prawie nigdy. Tak. Dodatkowo, jeżeli to ocieplenie oczami wyobraźni, teraz przedłużcie sobie do końca nogawki i prawdopodobnie wiele spodni, które macie w szafie, właśnie mają taką konstrukcję. Kiedy pada deszcz, woda, jak dobrze wiecie, spod kół jest równie fajna jak ta, która spada z nieba, a czasem nawet dłużej ekspozycja na opad od dołu jest dla nas jest naszym doświadczeniem, ponieważ kiedy jedziemy po mokrym asfalcie, ten deszcz dalej na nas pada tylko do kolan. Tak. I takie mokre ocieplenie, ono będzie mokre dlatego, że zdarzyć się może, że będzie wilgoć wchodziła po bucie, działała jak kapilar, będzie zasysała wilgoć do góry i będziemy mieli mokre ocieplenie pod spodniami, które w założeniu były wodoodporne. Także to rozwiązanie robi super robotę. Dobrze. I nie ma róży bez kolców. Szanowni Państwo, warto wspomnieć, że każdy produkt ma jakieś wady. I teraz uwaga, nie wszystkie wady są związane z tym, że inżynier lub osoba, która to wymyślała, no, była zdezorientowana, tylko wynika to często z technologii. Ale wadą, którą tutaj dostrzegłeś, o której rozmawialiśmy wcześniej, jest to, że to przecudne, wspaniałe ocieplenie, o którym można by się było długo zachwycać, ma nawet rękawy. Tak, to też jest istotna cecha. Bo są takie ocieplenia, co nie grzeją kończyn. To ocieplenie wygląda tak, jakbyśmy właśnie wyszli z budowy.
jeżeli chcemy je założyć jako kurtkę. Tak, technicznie rzecz biorąc możemy je założyć, natomiast no, ono jest przeszywane od zewnątrz, więc wyglądamy jak w takiej nie do końca doszytej kurtce. Nie jest to duża wada, ale jest. Żyjemy w XXI wieku, wielu producentów takie ocieplenia robi w formie softshella lub pseudokurtki, którą możemy używać oddzielnie. Już abstrahując od spodni, lepiej nie używać ich jako, chyba że piżamę jakąś. Drugą rzeczą, która jest istotna przy produkcie, który jest aż tak skomplikowany i tak nasączony technologią, jest jego waga. To nie jest najlżejszy produkt, natomiast nie musicie koniecznie go nosić w ręku. Ponieważ zakładamy go na siebie, jest to mniej wyczuwalne, ale żeby tą masę zredukować, róbka poszła w stronę, która nie każdemu może się podobać. Ochraniacze bioder, kolan, łokci i barków są poziomu drugiego, ale ochraniacze klatki piersiowej, które są tutaj w standardzie, i ochraniacz pleców jest poziomu pierwszego. Więc dlaczego? Dlatego, że ochraniacze D3O, które są elastomerami, i to jest fantastyczna technologia, którą ja bardzo mocno bym rekomendował, ponieważ jest to bardzo wygodny ochraniacz, no, ponieważ jest pochodną cieczy newtonowskiej, ma dosyć dużą gęstość, masę i jest bardzo ciężki. Jeżeli zredukujemy jego wielkość, no to zredukujemy jego masę. Dobrze. Czy coś jeszcze, szanowny panie? Taki mały drobiazg, rzep, który mamy przy kołnierzu. Tutaj Krzysiu zdebunkował już mój zarzut co do tej kurtki, że nie da się go przypiąć tak, żeby mi później kominiarki nie merdał, a jednak ma tutaj taki kawałek, więc w zasadzie nie ma tej wady, to jest tylko nieogarnięcie wkładki białkowej po raz kolejny. Tak. Wielkość kieszeni. Czy wszystkie kieszenie są właściwie tak, wielkości? Właśnie, to jest takich praktycznych aspektów. Kieszeni jest dużo. Nie umiem znaleźć wytłumaczenia dla kieszeni z tyłu na plecach. Jest taka kieszeń cargo, czy nie wiem jak się ją zwie. Tak ją nazywają. Ja wiem o tym, że stosuje się ją do przechowywania membrany, którą się awaryjnie może chcieć założyć na siebie. Tutaj tej potrzeby nie ma, więc nie wiem. No, zapasowa para rękawic, taka podpowiedź. Ale generalnie ta kieszeń to jest absolutnie zaleta. Kieszeni jest dużo, są wszystkie wodoodporne nawet. I to jest mega zaleta, to jest, bo sama kurtka jest wodoodporna. Tak. Kieszeni jest dużo. Jedyna wada, jeżeli chodzi o kieszenie, to kieszeń na telefon. Znaczy chyba producent chciał, żeby to była kieszeń na telefon. Ona jest zaskakująco mała. Produkty typu patelnia mogą mieć problem, żeby wejść. Mój telefon jakąś ekwilibrystyką się tu zmieści, ale to jest tak, no powiedzmy na styk. Szanowni podróżnicy, jeżeli macie w swoim arsenale tablety lub inne rzeczy, które chcecie ze sobą zabierać, to lepiej chować je w bagaż. Z punktu widzenia zdrowia, bezpieczeństwa, też lepiej nie mieć telefonu w lędźwiach albo w miejscu, w którym może telefon Wam zrobić krzywdę. Może Róbka miała to na myśli, że te kieszenie zrobili takie małe, żeby ludzie nie pchali tam rzeczy bez sensu. Ja tutaj mam na myśli, bo jeżdżąc motocyklem telefonu używam jako akcesorium do nawigacji, natomiast no, schodząc z motocykla wkładam go do kieszeni, więc tutaj ten aspekt... O, tak, no to możesz spróbować go tak wymerdać, żeby jakoś tam wszedł, ale jest to trudne zadanie, tak, więc... Raczej szans bez. Więc tutaj zdecydowanie można by się nad tym pochylić, aczkolwiek tu jest druga kieszeń, więc podejrzewam, że to jakiś kompromis był przy projektowaniu. Także z wad chyba tyle. Cena jest, tak, zdecydowanie jest wadą. Mój osobisty wewnętrzny Janusz bardzo długo oponował, zanim pozwolił mi na zakup tego kompletu. Ale tak, powiem tak, jeżeli ktoś ceni sobie komfort i uniwersalność, to absolutnie polecam. Cena jest nadal wysoka. To jest co prawda produkt, który kupowałem w wyprzedaży, więc to jakby w regularnej cenie myślę, że nie zdecydowałbym się na niego, natomiast płacimy za jakość oczywiście, ale też płacimy za komfort, nie tylko, tak jak już wspominałem, termiczny, czy komfort odnośnie wodoodporności, ale też ten komfort psychiczny i łatwość adaptacji do zmiennych warunków. Także... Ja mam jeszcze dwa tematy. Pierwszy temat to jest, jak dbamy o taki zestaw. Bo to też nie jest prosta sprawa. Laminaty rządzą się swoimi prawami, jeżeli chodzi o pranie, sprzątanie, odkurzanie i te wszystkie rzeczy związane z zachowaniem, w cudzysłowie, higieny jazdy. I tutaj
dobrze by było znać się trochę na tym, zanim wrzucimy to do pralki, albo przynajmniej przeczytać instrukcję obsługi, bo Tak. można łatwo zepsuć produkt, który kosztuje bardzo dużo pieniążków. Albo pogorszyć jego właściwości w wystarczająco dużym stopniu, żeby przestał działać. Żeby się wzruszyć, płakać i tak. Dla mnie ważne, jakby takim podsumowaniem, meritum tego filmu to jest to, po co są laminaty i jak laminaty działają w lato. Tak, i przechodzimy płynnie do, że tak powiem, zakresu temperatur, w jakich ta odzież ma sens. Tak jak zaczęliśmy od tego, że celem było ogarnięcie temperatur niskich i tu absolutnie 100%. Tak, 100%. Z mojego doświadczenia temperatury poniżej 12-13 stopni wpinamy podpinkę i jest git. Picobello. Powyżej już ją wypinamy, bo już się robi za ciepło. No chyba, że ją zostawimy i odepniemy wszystkie wentylacje, ale to jest już do tam adaptacji. Serca, Tak. taki w nieboszczyku. Niby działa, ale efektu nie przynosi. Natomiast górną strój działa z tego, co ja go testowałem do około powiedzmy 25 stopni podczas jazdy w słoneczny dzień. Czyli kiedy temperatura powietrza ma 25 i świeci słońce, czyli nas dodatkowo grzeje, bo no, w miesiącach letnich ta temperatura w słoneczne dni zdecydowanie będzie wyższa niejednokrotnie i wtedy może być już problem, chociaż przyznam szczerze, nie miałem chyba za wiele okazji, żeby go doświadczyć, bo jednak na lato, tak jak Krzysiu wspomniał, mam alternatywną odzież przewiewną i lepiej nadającą się do tego. Także do 25 podczas jazdy. Oczywiście, jeśli byśmy chcieli zejść z motocykla i coś zwiedzać, to nie jest to najlepszy pomysł. Natomiast z drugiego końca spektrum, jeżeli jest chłodno, czyli tam powiedzmy te 5-7 stopni, to absolutnie wtedy schodzenie z motocykla i zwiedzanie na zewnątrz zwłaszcza nie ma absolutnie, bym powiedział, A i tak pada, to było jeszcze lepiej. Tak, to jak tylko kasku nie zdejmujemy z głowy, to możemy nawet wręcz powiedzieć, że nie czujemy różnicy i wtedy można sobie chodzić i zwiedzać tak, żeby po prostu nie wchodzić w otoczenia o znacznie wyższej temperaturze, czyli gdzieś do wewnątrz albo tak, no w zasadzie do wewnątrz. Podsumowując, wspaniały produkt, bardzo wyspecjalizowany. Mamy siekierę i skalpel i jakby mamy narzędzia, które oba tną i robią to w różny sposób. Produkt przeznaczony dla miłośników jazdy w gorszych warunkach atmosferycznych, którzy chcą sobie przedłużać sezon prawie w nieskończoność, bo opony i cała tam reszta musi za tym nadążać, ale jeżeli ktoś też jest miłośnikiem nart albo zwiedzania w zimnych środowisk jakichś, powiedzmy, upośledzonych termicznie, to jest rozwiązanie, które na pewno zrobi robotę. Z drugiej strony ochraniacze D3O przy stwardnieniu, przy niskich temperaturach, takich poniżej zera już, mogą nie do końca spełnić oczekiwania nosiciela. To też trzeba wziąć pod uwagę. Ale jeżeli ekonomia jest dla Was taką rzeczą, która ma znaczenie i chcecie wydać raz i być zadowolonym, ale mieć bardzo wyspecjalizowane narzędzie, to Ruka, nawet jako producent, już abstrahując od laminatów, jest w to bardzo dobre. Więc nie lękajcie się wydawać większych pieniędzy. Z drugiej strony, ja zawsze tym, z drugiej strony, musicie też tego spróbować. Jeżeli gdzieś w Waszej okolicy jest ktoś lub jest sklep, tak jak Motorwings na przykład, bo Ty jesteś klientem Motorwingsa. Korzystam z Motorwingsa. Jeżeli oni mogliby, albo osoba, która dysponuje sprzedażą takiego produktu, dać Wam szansę nawet posiedzieć w tym ciuchu w sklepie, to zrozumiecie, na czym polega jego fenomen. Kiedy wyjdziecie z własnego ciucha i wejdziecie w ten, to może na Was zrobić tak tyle silne wrażenie, że zrozumiecie, że ta technologia robi. Ten film nie jest w żaden sposób sponsorowany. Przyjechałeś do nas specjalnie, żeby powiedzieć o realnym doświadczeniu motocyklisty, który ten zestaw kupił, więc to jest świadectwo prawdziwego motocyklisty. Bardzo dziękujemy. Chyba że chcesz jeszcze coś dodać. Myślę, że dobrze podsumowałeś temat, także dziękuję. dzięki.